Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Nowej Zelandii. My mieliśmy wstać o 5:30, a jest 7. Tak dobrze się spało, że pospaliśmy 1,5 godziny dłużej. Trochę zimno było w nocy, więc włączaliśmy silnik 2 razy, ale takie widoczki mamy na przywitanie. Zobaczcie. Na dzień dobry takie góry. Skakuję do samochodu, bo deszcz cały czas pada. Mariczka jeszcze dosypia. O. Dzień dobry. Pora wstawać. Jedziemy dalej, trasa jest naprawdę malownicza, piękna i nie oszukam jak powiem, że tutaj są setki wodospadów. Zresztą sami zobaczcie jeszcze raz. Te wszystkie białe kreski to są wodospady. Patrzcie ile tego jest. Tam, na tamtej górze. Tutaj też. Teraz je lepiej widać. No i jeszcze te ośnieżone góry. No pięknie jest. My się odwracamy, a z tyłu tak samo. Wodospady. Get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing that sound. Stoimy teraz na czerwonym świetle i tutaj pokazywało ponad 5 minut jak podjechaliśmy. Pewnie jakaś droga wąska albo coś robią, ale z takimi widokami to można czekać. I z jednej strony i patrzcie na to, z tej strony. Jak to pięknie wszystko wygląda. Wodospady płyną z każdej strony. Warto było tam się przespać, żeby rano mieć takie widoczki. Una berga! Idziemy przez tunel, który ma 1200 metrów i gdzieś tam po drodze cały czas, o tutaj z boku też woda płynęła. Woda wypływa po prostu ze ścian, z dołu, z boków. Próbują zatrzymać tę wodę, no ale na pewno nie jest łatwo. Jechaliśmy już na parking, gdzie możemy zaparkować za darmo i jeszcze kanapeczki musimy zjeść przed wyjściem. Pojedzone, ubrani, ruszamy. Mamy pół godziny. W takiej scenerii będziemy szli pół godziny, ale zobaczcie, to jest darmowy parking, który jest oddalony o co najmniej pół godziny miejsca od tego miejsca, do którego idziemy właśnie. A tam było trzeba zapłacić $30, $10 za godzinę, czyli nasza cała podróż będzie jakieś 3 godziny, więc trzeba by było zapłacić $30, 75 zł. Idziemy teraz taką dróżką wzdłuż ulicy, która prowadzi do tego parkingu płatnego. My tu drogą zasuwamy, a tu taka ścieżka zrobiona. Zobaczcie, jeszcze 20 minut mamy do tego terminalu naszego. 20 minut. Nam to zejdzie 15, bo mamy dobre tempo. Jednak jak ktoś ma takie buty jak my, to chyba lepiej drogą. U nas tak dość świeżo, 12 stopni teraz jest, ale tutaj się zaczęło lato, w Polsce jest zima i mamy te same temperatury, bo patrzyliśmy, w Polsce też teraz przygrzało pod koniec grudnia.
My się zatrzymywaliśmy na zdjęcia, jakieś tam pogaduszki były krótkie i zajęło nam tutaj 12 minut dojście z naszego darmowego parkingu do tego płatnego parkingu, gdzie jest $10 za godzinę, 25 zł. Więc jak będziecie na Milford Sound, to nie parkujcie tutaj, bo naprawdę nie ma sensu. Lekkim spacerkiem w 10 minut się przejdziecie tutaj i jesteście na miejscu. Wszyscy już zostawili auta, nawet ci co płacą i ci co nie płacą, tacy jak my, za parking i wszyscy muszą iść tą samą drogą. Wejście do tego portu wygląda jak na niejednym lotnisku. Daszek, tutaj miejsce na parking, do podjechania, do rozładowania się. Jesteśmy już w środku, idziemy zrobić odprawę. Jesteśmy o czasie. W tym momencie żarty się skończyły i my płyniemy na prawdziwą wycieczkę. Wykupiliśmy sobie taki cruise. Statkiem będziemy płynąć po fiordzie Milford Sound, za który zapłaciliśmy 335 zł za osobę. 1,5 godziny taki kurs. Nie małe pieniądze. Nie małe, tak, ale warto. Mamy nadzieję, że... Znaczy powiem wam, czy warto po. O, tak, ale warto. Płyniemy pierwszym rejsem, jaki jest, o godzinie 9:30. Na Łódź wchodzi ponad 300 osób, a pan nam powiedział, jak braliśmy bilety, że jest tylko 95, więc będzie spoko, będzie luz. Wchodzimy już na naszą łajbę. Kolega tutaj zbiera bilety. No spora ta łódka. Pure Milford, tak się nazywa nasza łódź. Są 3 poziomy na tym statku. Tutaj jest tak na dole stołówka, tam widzieliśmy, można coś kupić. Jest wyżej i na górze bez okien. Tutaj możecie kupić sobie coś do jedzenia, do picia. Oczywiście jakieś paszteciki angielskie. Wszyscy lekko podekscytowani. U wszystkich można zobaczyć uśmiech na twarzy. A mi gdzieś Marika uciekła, na górę pewnie. Ja tam na dole nagrywałem. Jest Marika. Marika już zdjęcia, pstryka jeszcze nie ruszyliśmy. Co ty tam łapiesz, Mari? My ruszamy powoli, jest zimno, trochę wieje, Marika już widać zmarzła. I nie wiemy, czy będzie nas słychać, jak wyruszymy, bo wyjedziemy tutaj za ten kawałek, za taki róg, no to może wiać nieźle, więc będą tylko nagrywki. No to zobaczymy jeszcze. Raczej nic z tego nie będzie, bo jest bliska. Ale zobaczcie, jak rozpad za nami.
Widzicie ten wodospad za nami? Właśnie podpłynęliśmy do niego, że ta cała woda na nas. Ale fajnie było, świetna bryza. Elegancko. Zdjęcia porobione, filmy, trochę chaotycznie to było, ale Najlepszy fajne punkt emocje. najlepszy punkt wycieczki. Tak. Tak wygląda mapa tego fiordu, Milford Sound. My stąd wypływaliśmy, popłynęliśmy tutaj w lewo, do góry, wypłynęliśmy kawałek na otwarte morze i z powrotem w dół. My przyjechaliśmy samochodem, ale jak nie będziecie mieli samochodu i będziecie w Queenstown, jakoś się znajdziecie bez samochodu, to możecie też przyjechać właśnie w taki sposób. Nasz cały trip trwał godzinę 45 minut. Tak mówili, że będzie od 1,5 godziny do godziny 40. Fajnie było, fajne widoki. Pogoda nam się w trakcie poprawiła, bo pierwsze 10 minut to tak wiało, a później było ładnie, słonecznie. Zresztą teraz też będą fajne widoki, jak będziemy wracać. Mari, coś na temat Milford Sound? O, fajnie, warto. W końcu pieniądze są po to, żeby je wydawać. Krótko. My już wracamy, ale nie wracamy jeszcze do samochodu. Idziemy jeszcze bardzo popularną rzecz tutaj odwiedzić. Czyli co, Marika? Huśtawkę. Huśtawka była na zdjęciach tam w tych gablotkach. Ta pani chyba, która to była kiedyś jako pierwsza, jedna z pierwszych kobiet, to ona ją zrobiła, prawda? Taka historia tego była. Tego ja nie doczytałam, więc nie. A, no pewnie nie ona pewnie chciała, pewnie mąż jej zrobił, no to tak. Ale idziemy tam się pobujać. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. Jesteśmy teraz po drugiej stronie tego fiordu. Tam widzicie ten wodospad, który był na początku, jak wypływaliśmy. Przyszliśmy już na tą huśtawkę, ale zobaczcie, z tyłu jest okupowana przez jakichś instagramerów z Indii, więc pewnie trochę poczekamy, bo ich jest 5. To my w tym czasie zjemy kanapki z jogurtem. Więcej, Mari, no. Kurde, no. Już zarabiamy trochę na tym YouTubie, możesz grubiej to dać. I to jest właśnie ta słynna huśtawka. Jak, Mari? Czuć powiew w historii? Bardzo. No i dobrze, o to chodziło. To nie są ptaszki kiwi, ale zobaczcie, jakie mają fajne dzioby pomarańczowe. Całe czarne są, a dzioby i oczy pomarańczowe. Piękne są. Piękne. Jeszcze takich nie widziałem. Jak wasz budżet jest większy, to możecie też tutaj polatać helikopterem albo takim samolotem tutaj przylecieć, bo jest małe lotnisko zrobione. Tutaj kolejny helikopter startuje, ale z jakiego miejsca on startuje? Przecież tu jest bardzo mało miejsca. Nie, no niemożliwe. Startuje! Dobry! Ale poszedł spod takiej budy? Szaków na początku go tam zarzuciłam. No właśnie, woda poszła ostro, a przyleciał zatankować. My już skończyliśmy zwiedzać te Milford Sound, wróciliśmy już na parking, zaraz się zbieramy i w sumie może kilka słów podsumowania
Fajna atrakcja, fajna. Tak jak wcześniej powiedziałam, no, pieniądze są po to, by je wydać, ale jeśli ktoś ich nie ma, no to po drodze warto się tą drogą naprawdę przejechać dla samych widoków, bo jest przepięknie i wydaje mi się, że ta wycieczka, no fajnie, taka atrakcja, podpływa się pod te wodospady, jest tak się bardzo blisko, ale po drodze widzieliśmy też mnóstwo fajnych wodospadów i tam też można się zatrzymać. No wiadomo, nie będzie to taka odległość, która będzie trochę większa, ale myślę, ale widoczki nawet ładniejsze po drodze niż już tam, bo nawet stąd, z tego portu już widać ten duży taki wodospad, a w sumie są tylko dwa takie duże, więc no, jak nie macie pieniędzy, to naprawdę warto przejechać się tutaj tą trasą i z powrotem. Nawet się przespać, tak jak my gdzieś na nockę, na zjeździe i będzie dobrze. I właśnie, jak my byliśmy rano, to jeszcze miejsca były parkingowe tutaj, a teraz o tej godzinie już jest około 12, po 12 nie ma w ogóle miejsc na tych darmowych parkingach, więc ludzie parkują gdzie się da, gdzieś na drodze widzieliśmy teraz sporo też ludzi. Nie wiem, czy to jest jakiś problem, czy później jakieś mandaty są za to, może nie. Choć tam jednego ganiał. Tam tak jednego powiedział, zrobił mu zdjęcia, powiedział, że idzie od razu do policji. Tak, no. Że nie mogą się tam gdzieś zatrzymał, gdzie nie powinien, nie? Wysadzał ludzi od razu, zdjęcie jego i rejestracji. W takim razie my jedziemy dalej, mamy jakieś 5 godzin do Queenstown. Ale właśnie, nie chcemy się zatrzymać w Queenstown, tylko jeszcze chcemy jechać dalej. Pewnie z godziny albo półtora. Może dalej. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj w sumie też można kupić bilety na miejscu, gdyby ktoś się spontanicznie zdecydował po drodze, mówi dobra, nie jadę, nie mam kasy, coś tam, nie? Ale tutaj na miejscu też można kupić bilety, tylko na te poranne godziny, no tak jak dużo osób nam też w mieście mówiło, że nie jest tak tłoczno, a później na te, nie wiem, od tej godziny teraz, jak jesteśmy już w sumie po 12, no to jest naprawdę tłoczno i już były później wyprzedane bilety. Czyli ta 9:30, co my byliśmy, to jest najmniej ludzi, najtaniej, bo to też teraz już były po $10-20 droższe. Czym te godziny takie bardziej południa, lunchu, to są droższe. To my jedziemy. Zobaczcie, wyjeżdżamy z parkingu, już takie góry. Daleko nie odjechaliśmy, bo kilometr i po drodze już jest taka ładna rzeka, zaraz wam pokażemy. A co najlepsze, Marika, jedziemy, Marika mówi, ale widoki, zobacz, a ja otwieram okno. Chciałem otworzyć okno i nagrać widoczek, a zamiast otworzyć okna, to otworzyłem drzwi w czasie jazdy. No. Zdarza się. Już później zablokowamy dla małego dziecka. No, to bardzo dobrze. Słyszycie ten dźwięk? No właśnie, to ta rzeka, którą widzieliśmy z drogi. Ale pięknie to wygląda. Jak namalowany obraz. Wow. No i o to chodziło, o takie widoczki. Pięknie. A tą górę, którą tam widać nad rzeką, ona ma, zaraz wam pokażę, wysokość 2723 metry i w zimę wygląda pewnie tak. Po kilku minutach zatrzymaliśmy się na kolejny punkt widokowy i mamy do niego jakiś kilometr. Tu jest napisane 20 minut, nam to zajmie pewnie niecałe 5 minut. W tym miejscu jest piękny deszczowy las, tylko ten iPhone nie daje rady z tymi kolorami, zobaczcie. Takie mało stonowane. Rzeczka też ładna płynie. Nie no, ten iPhone to słabiutko, zobaczcie, teraz tutaj jest dobrze, lepiej. A tamte kolory, to Mariczka też kolory ładne, a wrócę na tą stronę. Widzicie jaka lipa? Ładne strumyczki sobie płyną na trasie. To mój pierwszy raz w lesie deszczowym i jestem zachwycona, więc jak ktoś z was jeszcze nie był, a tutaj będzie, to polecam, bo naprawdę spacer tutaj to ogromna frajda dla mnie. Jest zielono, jest dużo paproci, jest szum rzeki, pięknie, po prostu pięknie. No i nie mamy dalej przejścia, zamknęli nam. Tam widać jakieś drzewa powalone i tu jest napisane, że skały spadają, więc może coś się stało. Tam widać jeszcze kawałek rzeki, ale tu obok była jakaś dróżka, możemy zobaczyć. W 2020 roku było podobno, w ciągu 3 dni spadł 1 metr deszczu i pozarywał te mosty. I oni to teraz restaurowali, ale mimo wszystko, jak widać, nie wszystko. Weszliśmy na tą ścieżkę wyżej i tutaj też drzewo powalone. Tam dalej było to przejście, właśnie tam, ale widać, że tutaj pozarywane są te mostki. I tutaj też go już nie ma. To pewnie po tej ulewie, co była prawie 4 lata temu. To coś takiego jak po huraganach na Filipinach. Też nie odbudowali jeszcze. Nie doszliśmy do końca tej trasy, bo jest zamknięta gdzieś w połowie, ale dalej można by było przejść, gdyby nie ta barierka. No i co, jedziemy dalej, tu już nasz samochód stoi. Mamy kilka kilometrów przed nami. Warto, jak już mówiłam, jak tutaj będziecie, warto zajechać, warto przyjść. Warto na tych stopach się zatrzymywać, bo zawsze coś ciekawego jest do zobaczenia. Pani z butelką idzie teraz wody nabrać do rzeki. Zatrzymaliśmy się po drodze znowu na kolejnym punkcie.
Zobaczcie jakie góry. Te wszystkie białe kreski to wodospady dookoła. Z tej strony niezła ściana, a co najlepsze, że my będziemy zaraz przejeżdżać przez tunel. Dookoła wszędzie są góry i nie ma innej możliwości tutaj się dostać, jak przejechania gdzieś tego tunelu. On jest gdzieś tam, bo jak wcześniej czytaliśmy, to dostęp był tylko z morza. Tutaj kolejny piękny widok, jeszcze na ośnieżone szczyty. No jeszcze raz wam pokażę te wodospady, przepiękne są. Ściana płaczu, zobaczcie, same łzy. I tam jest nasz wjazd do tunelu, ale ten tunel jest tylko w jedną stronę, więc musimy czekać. Zobaczcie, tam już widać na środku, samochody czekają. No cały czas mamy takie widoki. Mari, pięknie, prawda? Oj tak, cudownie. Jak to być kierowcą podczas takich widoków, ty mi powiedz. No tak sobie. No właśnie, można lepiej podziwiać z boku siedząc. Co to są za ptaki, Marii? Ja cię sunę. No te orły. Nie spotyka, znaczy tylko tu spotykane. Nowozelandzkie orły? No, ale numer. Ale przyleciał. Zresztą tam jest, zobacz, żeby nie dokarmiać. Ja cię, on Ale jest tak piękny. rzadko widywany. To jest ta kea. Tak się nazywa, Kea? Tak, to jest ten orzeł papuga. Jak widać, nie boi się za bardzo ludzi. Idzie teraz w naszą stronę. Cześć kolego, my nie mamy nic dla ciebie. Może przyzwyczajony, bo ludzie go dokarmiają. A idzie w tą stronę. Pani nam teraz powiedziała, że on idzie do ludzi, bo będzie atakował. Zamykamy się. Paszek zagląda. Nie Coś on chciał. Albo atakuje, albo jeść chciał. I poszedł dalej. Czekamy na światłach, na wjazd do tego tunelu. Tam jest ten tunel. W pięknym miejscu. I my musimy teraz przejechać całą trasę w górę, bo wcześniej było w dół. Wjeżdżamy powoli do tunelu, ale czy ta nasza żabka da radę pod taką górę? Bo to niezła górka będzie w środku. Tak? No zjazd był też niezły. No właśnie, on się dusi czasami. Jak jest za duża górka, to nie daje rady. I teraz wjeżdżamy do tunelu. Co tam? Ptaki jakieś. Takie mamo. To nasz? To nie, to ten przed nami tak buczy. Tutaj po drodze cały czas woda spływa z gór, kapie. Tutaj są same skały, to nawet nie jest niczym obłożone. W skale wyryta dziura i tyle. 1200 metrów ma ten tunel i wyjeżdżamy teraz. Zobaczcie od razu jakie widoki. Zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę, żeby podziwiać ten widoczek, bo te widoczki tutaj są najlepsze. Będziemy zjeżdżać coraz niżej, to już takich nie będzie widoków. No i te ośnieżone szczyty naprawdę tutaj robią dobre wrażenie. Z chęcią zostałoby się dłużej i oglądało te wszystkie rzeczy, ale nie mamy czasu. Trochę nas goni droga, musimy jechać. Marika mnie tutaj pogania, mówi szybko, szybko. Jedziemy, nie ma czasu. Nie Dokładnie tak. Nie ma czasu, no dobra, no to jedziemy. Zatrzymaliśmy się na jeszcze jeden punkt widokowy, ale tutaj przywieźli jakąś całą ekipę autobusem. Sporo ludzi teraz. Tutaj kolega dziś wjechał. Chyba się pomylił lekko. No właśnie. Zaraz zobaczymy jak to wszystko wygląda. O, widoczek na te góry ośnieżone. Sprzęgło prawie spaliła. No właśnie, co ona tutaj? Afera. Mariczka pozwoliła zatrzymać się jeszcze w jednym miejscu. Jeszcze raz zobaczcie. No i teraz widać więcej ośnieżonych szczytów. I tam, moim zdaniem, w tamtym miejscu był lodowiec. Kiedyś tak to wygląda. Jak po lodowcu. Chyba się trochę znam już na lodowcach.
Widziałem jeden. No, nie ma ich dużo. Ja już jeden widziałem. Zobaczymy... Nie, już dwa widziałeś w takim razie. A gdzie drugi? W Nepalu? W Nepalu lodowce widziałem? No. Tak? Po lodowcu w Dolinie. Lodowiec tam był? Po lodowcu. Wydaje mi się, że trochę lodowca też, czy nie? Jedziemy, Jadziu! Dawaj! Jest i znowu nasz ptaszek, jak zagląda im tam do samochodu. Dobry jest. O! Kolega zobaczył nas. Zaraz przyjdzie. A one jakieś obrączki mają, one pewnie były tutaj wyłapane wcześniej. O, kolego. Nic nie mamy. Zatrzymaliśmy się na kolejny stop. Zobaczcie tam z tyłu za Mariką, jakie toje. Wyglądają jak ładne altanki w Polsce dziś na działkach. Ale pachną nieładnie. Nie pachną ładnie. No i patrzymy teraz, tutaj jest jeszcze jakiś trekking do zrobienia. Ale no jest minimum godzina, godzina 30. To jest taki najkrótszy, a my tyle nie mamy. Na pewno fajnie by było. No na pewno by było fajnie. My po Nepalu to się zajaraliśmy takimi rzeczami. Właśnie minęliśmy parking, na którym spaliśmy i sprawdziłem godzinę, o której wyjechaliśmy, więc teraz zajęło nam 2 godziny w tą stronę dojechanie tutaj, a w tamtą stronę pojechaliśmy godzinę. Przejechaliśmy jakieś 50 km, więc teraz się zatrzymywaliśmy trochę więcej razy. Zatrzymaliśmy się po drodze na obiad nad jeziorem, ale wsiadamy do samochodu, bo tak wieje. Zjemy sobie w samochodzie. Z takim widokiem będziemy jeść. Tak wygląda mój obiad. Pizza włoska z ananasem, wyobraźcie sobie, taka się trafiła. Do tego tuńczyk nowozelandzki, szynka nowozelandzka. Marika, co ty masz? Ja mam też pizzę. Z tego tutaj próbuję parmezanu. Włoski pokroić. parmezan, Włoskie oliwki. włoskie oliwki. Greckie oliwki i jeszcze hummus. No właśnie, tak dzisiaj zajadamy. My eyes are wide open. I see you clear. My toes touch the same floor. Our world has been shaken on. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh. Robimy sobie krótką przerwę na kawę. Marika zaraz neskę zrobi. Ja odpalę tutaj drona. Polatam nad tymi polami. Tam jakieś barany były. Góry są jeszcze, bo tam, gdzie byliśmy, na Milford Sound, tam wszędzie są zakazy latania. I się nie dziwię, bo tam pełno tych helikopterów, samolotów, które przylatują z Queenstown. Nawet nie ryzykowaliśmy. I co ważne, może nieważne, ale co takie zauważyliśmy, że tam nikt nie latał. Jakby wszyscy to respektują. No bo wiadomo, nie wszędzie to się respektuje, ale w tamtym miejscu akurat wszyscy. What's your soul saying? Oh, is your world changing? Your face tells me always things your mouth often spares. And I hope you know I do what it takes to bring joy into your day. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Zjeżdżamy coraz niżej z tych gór i tutaj przed nami jeszcze widać jezioro. To jezioro, które później będzie widać w Queenstown. To jest właśnie to jezioro. Pięknie to wygląda i my jedziemy tam na sam koniec. Na środku tą górkę, co widać, to jest tam Queenstown. Teraz już nic nie widać. Jedziemy, ale my mamy z dwóch stron widoki. Tutaj górki, a tam z tamtej strony jezioro. Jedziemy już ze 30 km na rezerwie i mamy jeszcze 20 do Queenstown. Maria wyliczyła, mówi, że damy radę. Nie tankujemy? To jedziemy. Pewnie już nawet nie będzie gdzie zatankować Teraz z górki. Właśnie. Jak automat wrzucić na luz? Jesteśmy już w Queenstown. Przyjechaliśmy do naszego sklepu Pack and Save. Jak wam mówiłem, jest najtańszy. Przejechaliśmy w 2 dni 570 km ponad. Kawał drogi, ale to jeszcze nie koniec dzisiejszej trasy, bo jeszcze minimum będziemy jechać godzinę, ale to zależy od warunków, co będzie też do zobaczenia. Bo jak będzie ładnie, to będziemy jechać dalej, a jak już się zrobi ciemno, no to też się zatrzymamy tak jak
dzisiaj, żeby nie stracić tych widoków. Ale jutro przed nami też długa trasa, bo mamy do pokonania jakieś 400 km. My już jedziemy dalej, jesteśmy po zakupach. Zatankowaliśmy też auto do pełna i patrzymy. Taka rysa jest na lusterku, przepraszam. A my nie widzieliśmy tej rysy wcześniej i tak mówimy. Kurde. Sprawdzamy. Radio. Sprawdzamy wszystko. Kurde, nagraliśmy film, cały samochód oblecieliśmy, tylko tego lusterka nie nagraliśmy. A na szczęście wysyłali zdjęcia, jakie robią przed wypożyczeniem nam tego auta. No ja sprawdziłem szybko zdjęcia i jest ta rysa taka na tym lusterku. A przez tyle dni nie widzieliśmy tej rysy. Ona dość spora, no, rzuca się w oczy od razu. Bardzo dużo, no. Ja myślałam, że teraz ktoś nas zahaczył na parkingu. No właśnie, bo tak... No, ale te zdjęcia, Aferka. które mają... Aferka była trochę. Te zdjęcia, które mają na stronie, to też wcale nie są jakieś super zdjęcia, więc Marcin tym zrobił przybliżenie na to i jak coś, no to powiemy, że to jest ten punkt, że on już był. Ale no, że my tego nie zrobiliśmy. A jak znajdą taką rysę no 2-centymetrową, to się płaci 6000 zł. No dobra, jedziemy. Mamy teraz godzinę przynajmniej do następnej miejscowości. Wow, ale trasa przed nami. Ładne widoki już są. Cudowne. Tyle tych punktów widokowych na trasie, zatrzymałem się na kolejnym. Właśnie jest tutaj napisane, że będzie ładny widok stąd. Idę kawałek zobaczyć. No i mieli rację, pięknie jest. Trochę słońce teraz świeci w tą stronę, ale widoczek zacny. Moja radość z posiadania Mariki nie zna końca. Ja już jechałem i Marika zaproponowała, że może jechać dalej, jeszcze godzinę. I powiedziała, że mogę napić się piwa, które kupiłem sobie na Nowy Rok. A proszę, należy Ci się. Dziękuję, Marycia. Woziłeś mnie przez większość czasu, więc ja dzisiaj... A dziękuję. My cały czas w górę jedziemy, coś takiego jak na Teneryfie. Na Teneryfie były takie drogi, pamiętam. I tutaj też musimy przejechać te góry, żeby później jutro w sumie zjechać na sam dół prawie. No nie ma czasu na nudę, zatrzymujemy się na kolejnym stopie. Ten widoczek to jest jeszcze lepszy. Słońce świeci i na razie nic nie widać, ale jak podejdziemy do krawędzi za te samochody, to będzie naprawdę ładny widok. Jesteśmy. Cała polana. No nie widać tego za bardzo, bo słońce świeci teraz w soczewkę. Ale takie ładne góry. Wieje tak, że łeb urywa. Uciekamy do samochodu. Ale widoczek ładny. W ogóle cała trasa ta jest malownicza, piękna. Jedziemy dalej. A co się okazało, że te wszystkie samochody, które tam stoją, teraz słabo je widać, wszystkie tak zaparkowały, że mają widok na te słońce. Oni będą czekać na zachód słońca, bo się rozkładają, kolację będą gotować. Oni nie jadą tam, gdzie my. Okazało się, że ten parking to był na najwyższym punkcie tych gór teraz i już był znak, że będziemy zjeżdżać 4 km w dół. Pięknie te drogi wyglądają, ładnie się zaczyna. I te słońce jeszcze, które pada, jest teraz taka godzina, że te słońce jest takie trochę jak złoto. Jedziemy dalej i po drodze mnóstwo samochodów tutaj stoi. Bardzo dużo, jak na Nową Zelandię, to wielki parking. I coś tutaj się dzieje, bo była, że jakaś tam impreza, ale jeszcze nic nie widzimy, na razie sam parking. Widzieliśmy też namioty Red Bulla, więc może jakieś pokazy będą. Jest jakaś scena rozstawiona. Ile namiotów tam? No właśnie. Wielka flaga Nowej Zelandii powiewa. Tutaj bilety kasują. Jakiś koncert musi być. O, tam jest pole namiotowe też. No mówię właśnie, ile namiotów. No, o ja. A widzisz, tam był... No właśnie, więc to może będzie impreza. Czekaj, to jest coś. RA? Tak, RA. RA? Co to RA? Jakieś było napisane chyba, co to jest za... Zespół? Zespół Impreza. Czy impreza, no. Sprawdziliśmy, co to za impreza. W sumie nie wiemy, jaka muzyka, ale na stronie tak było widać po zespołach, że to jakaś taka będzie trochę klubowa, house. No, coś takiego jak u nas jest Sunrise, może coś takiego. Tam było napisane, że będzie około 10 000 ludzi i najtańszy bilet na jeden dzień kosztuje 520 zł. A najdroższy z miejscem kempingowym na 2 dni, czyli 30 i 31, kosztuje 1050 zł. Więc tanio nie jest. Nie dla nas. Dlatego uciekamy stąd. Więc może my wrócimy tutaj, bo my nie mamy noclegu na dzisiaj. Mieliśmy spać w samochodzie, ale mielibyśmy dać takie pieniądze za
Nocleg, tylko nocleg to może lepiej z koncertem. Jesteśmy w mieście Wanaka, ja korzystam z toalety, a tu jaka muzyczka leci? Jingle bells. Dajemy drugą szansę rybie z frytkami w Nowej Zelandii. Podejrzewam, że to nie będzie ostatnia szansa, bo widzieliśmy już frytki, to nie są takie właśnie jak te angielskie frytki, jak kciuk. Ale spróbujemy. Dzisiaj jest piątek, więc impreza na mieście, dużo ludzi. Tutaj widać jakiś klub, imprezka, ochroniarze na wejście, to tak jak w Anglii. Mari, jak ten frytek, Dobry. którego właśnie skubnęłaś? Dobry? Lepszy niż wczoraj. O, tak, ja też skubnęłem lepszy, ale jeszcze im daleka droga do tych najlepszych. W ogóle nieporównywalne. No właśnie, bo to mrożonki, to nie to, co świeże. Tak wygląda nasza ryba z frytkami. Wzięliśmy sobie, w sumie nawet nie wiem jaką rybę, jakąś białą. Takie 6 kawałków, do tego średnie fryty, jest cebula. Cebula? A cebula, co ja gadam? Cytryna. Kolesław jest, który był kupiony w pakezie i mamy jeszcze swoje sosy, bo za sosy tutaj też srogo kasują. Z jakiś tam ketchup większy chcieli 4 dolce. Zjedliśmy pyszną rybę z frytkami, naprawdę to było dobre danie. Daliśmy za nie 40 zł. Dziewczyny myślały, że ich nagrywamy, no ale nie nagrywamy, ale jest to nagrywać, wam powiem. No właśnie i daliśmy 40 zł za tą rybę i teraz jedziemy się wykąpać, mamy nadzieję. Pani nam dała taki wskazówkę, gdzie możemy znaleźć jakieś prysznice, pewnie płatne, ale jedziemy zapytać. Recepcja niestety już zamknięta. Marcin poszedł tam zapytać pani, czy możemy wziąć prysznic. Bardzo miła pani na kempingu. Najpierw powiedziała, wiecie co, no nie mogę tego zrobić. A później mówi, pieprzyć to, chodźcie, zaprowadzę was. Ja mówię, to za ile? Ona mówi, za darmo, możecie się wykąpać. I jeszcze tutaj przyszliśmy pod prysznicę, mówi, tam jest kuchnia, jak chcecie to jeszcze z kuchni skorzystajcie. Jest, tak wygląda prysznic, ciepła woda. Tutaj mam miejsce na przybranie się. Teraz czas na Marikę. My już po prysznicu i wracamy do samochodu, ale zobaczcie, to w całym mieście można spotkać. Sorry, nie ma miejsca. Nie ma miejsca do spania.